Widzowie, witam Was przed ekranami Waszych telefonów i telewizorów. Po krótkiej przerwie wracam do Was z kolejnym już car show. Tym razem przenosimy się do Sywell na lotnisko nieopodal Northampton, gdzie odbywa się niezwykła impreza Sywell Classics Piston and Props. To tu historia motoryzacji spotyka się z legendami lotnictwa. Na ziemi królują klasyczne samochody, od sportowych ikon po eleganckie limuzyny, a nad naszymi głowami ryczą silniki historycznych samolotów. Będzie głośno, stylowo i pełno emocji, bo to wydarzenie to prawdziwa podróż w czasie. Zapinajcie pasy, lecimy! Zapraszam Was na klasyczną motoryzację. Co my tutaj mamy? Ford, stare Audi 80. Tu mamy Konsula. Bardzo fajny samochodzik. Klasyka. Ty, ale on jest poprzerabiany. Fajnie, klatka w środku. World Champion. Kierownica Sparco, drewniana. Fajne kubły. Nie wiem, czy widać. Ładny. Konsul. A tu Escort. Mój rocznik, 87. A jak widać, znowu lekko przerobiony. Kanapa z tyłu, ale bez klatki. Sportowe pasy, 5-punktowe. Ładny, ładny. A kto zgadnie, co to jest za samochód? Również 87 rocznik. Jest to Vauxhall. Niektórzy na pewno wiedzą, że w Europie, w Polsce, Niemczech, wszędzie oprócz Wielkiej Brytanii Vauxhall to Opel. Jest Viva z 87 roku. Najlepsze jest to, że kierownica po lewej stronie. Można by powiedzieć, że po tej właściwej. Ładny. No, a teraz czas na trochę roadsterów. Spójrzcie. MX-5. Ta się ładnie prezentuje. Felga ładna. Klatka w środku. MX-5, 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 MX-5. MX-5, znowu.
Piękne te roadstery. No i tu kolejne. O! Spójrzcie na to. Winner Porsche Monza 1970, 1000 km. A tu jest coś, co pierwszy raz na oczy widzę. Się to nazywa Marcos. Ładnie się to prezentuje. Długa maska. Przód przeogromny. Krótki tył. Ładne. Marcos. Słyszał ktoś kiedyś o takiej marce? Tam kolejne stoją, 2 sztuki. Wiecie co wam powiem? Te światła są strasznie ciekawe. Fajnie tak wpuszczone w głąb. Kolejne 2 fajne sztuki Marcosów. Powiedzcie mi, bo tu za szybą na desce rozdzielczej jest szkielet podłogi. Wygląda mi to na drewno. Te samochody są drewniane? Nie wydaje mi się. Czy to był po prostu jakiś szkielet? Trzeba się zagłębić w temat. Kto wie, niech coś napisze na ten temat. Ale spójrzcie na tego. Z tym karbonowym skrzydłem. Jest to jakiś Marcos LM500 GT. Te światła jedynie tak nie pasują mi się do tego samochodu. Ktoś to chciał unowocześnić, ale to już jest kwestia gustu tylko chyba. Interior. Ty, może rzeczywiście ten samochód jest drewniany. Cała deska rozdzielcza drewniana, schowek drewniany. Fajne beżowe wnętrze. Ta felga też skręcana. Wydaje się, że to karbonowe, prawdopodobnie. Śliczny. Jaki fajny Mustang tu stoi w kolorze zielonej trawy. Ładna sztuka. Thank you very much. Yeah, thank you. Piękne, jedno z pierwszych Ferrari. Oczywiście nie może zabraknąć pana Pininfariny. Pogoda się poprawiła. Wiedzieli, że ja przyjadę. Kolejny z zabytkowych Vauxhalli lub Opli, jak to woli. Pozwólcie, że będę używać angielskiej nazwy Vauxhall. Jest to Creta, ale tu wysoko siedzi na tych małych kółkach. Nie widziałem takiego Vauxhalla jeszcze to jest wersja deluxe. Spójrzcie, jak to wysoko siedzi. Można by się wczołgać pod dół i zobaczyć całe podwozie.
Ta linia tych drzwi. Bardzo fajne. I w ogóle patrzcie, ile lusterek. Nie to, że jest jedno, to jeszcze na botniku kultowe lusterka. Prosto ze Stanów. Ford Abel ze Stanów, z Kalifornii. Piękny samochodzik. Biały rancik na oponie dopełnia smaczku temu samochodowi. Jakie to jest długie. Można tym zwiedzać, jeździć, okrążać świat. Kolejny smaczek dla fanów marki Ford. Jest to Granada w wersji Ghia. O, ładny, ładny. 2,8 litra. Starczy. Coś tam w tle fajnego słychać. Ale dojdziemy. Ten samochód normalnie odjął mi mowę. Chevrolet Camaro. Spójrzcie to. Made in USA. Normalnie czyściutko tu. Piękny. Nie można się przy nim nieobojętnie nie zatrzymać. Amerykańska motoryzacja na brytyjskiej ziemi. A tuż obok Camaro stoi Dodge Challenger. W pięknym malowaniu. Takim, jakim powinien wyglądać Dodge. Piękny. Właściciel miał fantazję i nazwał go Super B. Powiem wam szczerze, jadąc tu spodziewałem się innej pogody. Kierowałem się informacjami z telefonów, że będzie padało dzisiaj i ogólnie, ale widać, Kuchlok przyjechał znowu na car show i słoneczko wyszło. Teraz zobaczycie trochę amerykańskiej motoryzacji. Fordy, Mustangi, Cadillaki. Normalnie wszystko w jednym punkcie. Cadillac De Soto. Pierwszy raz na oczy go widzę. Takie samochody tylko widziałem w telewizji. Na jakichś kanałach motoryzacyjnych. For your security, there are safety rails in front of you and an emergency stop button above. Na blachach z Kalifornii. Hold on tight. You're in for a Ja jest z truly Florydy, moving przepraszam. experience. De Soto. No kurde, piękna sztuka. Nobel GTO M400, piękny. Poczciwy golfik pierwszej generacji. Jaki wystylizowany, to jest nieprawdopodobne, że tak może golf wyglądać. Polo. Znowu to samo robię. Golfa nazywam polo, golfa. Ale ta polówka, no kurde, robi swoje. Robi mega wrażenie. Zobaczmy ją z tyłu. Normalna polówka. A obok Triumph.
Brytyjska motoryzacja. Obok Triumfa jakże piękny Mustang. Tego jeszcze na kanale nie było. Ale tam się dzieje. A obok Mustanga Dodge RT, czy SRT? Sorry, RT. Chemii 5.2. Challenger RT 2. Kto nim jeździł? Pan Wick? Fordy. 3-litrowa jednostka. Piękny. Spójrzcie na tego Jaguara. Wiśniowy kolor. Wieloszprychowe koło. Piękny. A teraz spójrzcie na to. Pantera. Tuż za waszymi plecami silnik z tyłu. Jak fajnie filtr powietrza wystaje. Te poszerzenia. Te koło jakie szerokie. Ono jest szerokie tak jakby łokieć. Wloty powietrza. Ford Pantera. Piękny. No i coś, czego nie można. Coś, czego nie można nie zobaczyć tu. Camaro RS. W kolorze takiej czerni kosmosu. Dual motor. Nie, to nie Tesla. To Cadillac, Cashman. Las Vegas. Jakie to jest, kurde, długie. Ło, cieniu. Robi robotę ten Cadillacek. Obok już kolejny Mustang. Z pięknymi dodatkami. Jest widocznie jakaś limitowana wersja, spójrzcie. Numer 289. Piękny. Zrobiło się więcej miejsca obok Cadillaca. Na desce rozdzielczej właściciel tego przepięknego samochodu wystawił krótką specyfikację. Zobaczmy. Silnik V8, 7,7 litra, 375 koni, a tor QE 525 Nm, od 0 do 60 mil, czyli do 100 km na godzinę 9,9 sekundy. Dacie wiarę, że on w mieście pali 5 mil na galon, a w mieście, na autostradzie 12. Długi prawie na 6 metrów. Jest to model z 68 roku. 68 rok. Ponad 7 litrów pojemności. Prawie 6 metrów długości. Cyfry robią swoje przy tym samochodzie. Tego na tym kanale jeszcze nie było. Ciężarówki, a stoją tu fajne dwie. Jest jeden Kenworth się tu czyta. Się wymawia Kenworth. A drugi to jest chyba Peterbilt. Ło, cieniu, spójrzcie to. Nie, to też jest Kenworth.
potężny silnik jak kurde do czołgu. 7,5 litra. 7,5 litra. A dowiedziałem się, że one kiedyś jeździły w Orlando w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest kurde długie, Kenworth. To jest chyba bak paliwa taki długi, wielki, pojemny. Ten obok tak samo. W sumie tu są dwa. To czyli ten z drugiej strony będzie miał takie same rozwiązanie. Kurde, ona jest taka wielka, że kamera mi tego nie łapie. Siodło jakie czyste. Czyli można się tu przejrzeć nawet. Nieprawdopodobne. Z tego co się orientuję, to są kabiny mieszkalne dla kierowcy. Tu może jeść, spać, gotować. Tak wygląda Ameryka. Piękny Fordzik. Pod hot roda mi to tak podchodzi. Czysto surowy. Jaki fajny znaczek stopu. Dobra, idziemy dalej, trzeba się streszczać, bo tam jakieś fajne rzeczy się dzieją. No ale jak tu nie poprzechodzić obok tak pięknych samochodów? Tak kontynuując, spójrz na tego Chevroleta w pick-upie. Kolejny amerykański pojazd. To jest nieporozumienie. No jest chyba świeżo odrestaurowany, bo jeszcze rama jest w kolorze podkładu. Piękny. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. Baka zakryta. Takie kanciaty, nie? A tuż obok Rolls-Royce. Ty, on ma firanki normalnie. Firanki, lodówka z tyłu. Kotek se śpi. Półeczki. Stary telefon z Motorola. GSM. Piękny Rolls. Jest to Rolls-Royce and Bentley się okazuje. Spójrzcie na ten środek. Jest to model z roku 96. Ma zaledwie przejechane 25 000 mil. Zaledwie. A cóż to za Renault tu stoi? Ty trzydrzwiowe, fajne Renault. Jest to Renault z 71 roku. Mianuje się modelem 1.5 TS. No kurde, fajna ta renówka. I mamy tego pana. Takim bym sobie pojeździł z miłą chęcią. Corrado z silnikiem VR6. Kolejny Jaguar kultowy. Ferrari. Ogarnijcie tego Mustanga. Fuck It Edition. A, dobre. Ciekawe, czy mnie YouTube za to zblokuje, ale nie powinien. To widać, że jest użytkowane. Piękny.
To jak się ładnie prezentuje korweta. Tu jakiś MG. A to jest replika samochodu Nissan Skyline Concept Edition. Racing Concept Edition. Piękny. Nie wiedziałem takiego samochodu na oczy. A jak tu środek? Ale tu pachnie. Patrzcie to. Kilka guzików. Fire, start, fuel, oil. I to wszystko. Więcej nie potrzeba. Klamki na wierzchu z linkami. W końcu samochód wyścigowy. Co najlepsze, on jest na sprzedaż. Ha! Ford Thunderbird z 55 roku. Z silnikiem V8. Obok Ford GT40. Coś pięknego. Wszystko na wierzchu. Ekstra. Idziemy dalej. Dobra. Idę za dźwiękiem. Tam, gdzie ryczą silniki i czuć zapach spalonej gumy. Idziemy. Dobra, już wiem co tu się dzieje. Są wyścigi na ćwierć mili. I to nie byle jakich samochodów. Fest stuningowanych. Lećmy to zobaczyć. Ale tu jest głośno. Uszy pękają. Dobra, idziemy dalej. Maluch górą jest! So Jason Block's got that beautiful big block Chevy 32. Justin Warner in the big block Camaro. Dobra, idziemy stamtąd. Co to w ogóle było, moi mili? Idziemy dalej, pooglądamy jakieś samochody, jakieś ciekawe projekty. Tam niech dalej się ścigają. Ludzie cały czas przychodzą, odchodzą. No, powiem wam, jeden z ciekawszych eventów. Coś dla fanów jednośladów również się tu znajdzie. Ducati i nie tylko. No to lecimy dalej. Piękne GMC na blachach z Teksasu. Kolejny Chevrolet SS Camaro. I to nie byle jaki. Kojarzycie go? Bumblebee. Piękny. Dobra, idziemy dalej. Historic Oldsmobile. 64 rok. Prawdopodobnie. Jakie to jest, kurde, długie. Te Amerykańce rzeczywiście
Ogromne te samochody, długie. Korweta piękna stoi. No, to był dobry pomysł, żeby tu dzisiaj przyjechać. Austin, jeden, drugi. Kolejna MX-5. O, baleronik. Mercedes Baleron. Te samochody robią nadal po miliony kilometrów. Ulubiony samochód taksówkarzy. Dobra, lecimy dalej z tym tematem. Co my tu mamy? Jakiegoś starego Forda. Ford Fairlane. Ekstra zabawka. Jakiś buggy. Ventora. Vauxhall Ventora. Kurde, pierwszy raz widzę na oczy takie okle. Vauxhall się znaczy. Kolejny Vauxhall. I kolejny. Jeszcze jeden. Wszystkie te Vauxhalle, które tu teraz przeszliśmy, one mają silniki V8, V6. Także no, tak skromnie można by powiedzieć, co? Dobra, no to teraz wkraczamy w świat brytyjskich samochodów. Zaczynamy od poczciwego, pięknego Jaguara. Jaguar z silniki V8. Ten jest piękny. Emerytura na kółkach. Kolejny Jaguar. To już taki klasik z 67 roku. 3,8 litra silnik. Kurde, w tamtych czasach to rzeczywiście robili potężne te silniki. A teraz jest niestety downsizing. Silniki po 1 litra i 200 koni. Skore nieporozumienie. A nie to co to. Lata 60, 70, 3-4 litry i można się bawić. Idziemy dalej. Tu ładne MG. Klasyczne samochody. Niektóre z nich brały w jakichś turnach. A teraz coś bardzo ciekawego. Pantery. To fajnie wygląda. Pantera to jest czysto brytyjska marka. Obchodzi swoje 50-lecie istnienia. Właśnie w tym roku. Marka powstała w 72. Piękny, a patrzcie tego. Panther de Ville. Jaki on jest przeogromny. Jest duży. Środek klasycznie zachowany. Drewno. Zegarek Jaguara. A, nie wspomniałem. Pantera wywodzi się właśnie od Jaguara. Dzięki współpracy powstała nowa marka samochodów. No piękne. Pantery. Fajny ten kształt tego błotnika, jak buggy. Tak jak widać, dzisiaj jest bardzo klasycznie.
nowocześnie, ale przede wszystkim klasycznie. Rower V8, piękny. Dacie wiarę, że tu jest silnik o pojemności 3,5 litra? Chrysler Crossfire. Ładna sztuka. Jeszcze na sprzedaż. Piękne czerwone Ferrari 446. Idziemy dalej pozwiedzać, nacieszyć oczy. Powiem wam dzisiaj, że to jest miód dla moich oczu. A za chwilę zaczynają się pokazy lotnicze. Bardzo ciekawe się to może wydawać, więc zaraz tam uderzymy. Ale nim tam uderzymy, pokażę wam piękne, czerwone Audi. Co wy na to? O! Kojarzycie z początku? Ale to gada. I pojechał. Kurde, jaka piękna Alfa Romeo. Widziałem tylko w telewizji. No przepiękna. A obok korweta z 72 roku. Kiedyś to były samochody. Stingray. Co my tu mamy dalej? Jaguar Type R. Kolejny Chevy. Piękny. Idziemy dalej. To nas nie interesuje. Patrzcie tego Triumfa TR2. Jak to nisko siedzi. Prawie na ziemi siedzicie. Fajna bordowa tapicerka. Ja się muszę aż schylić, żeby wejść pokazać wam wnętrze. I obok kultowy GMC 500. Sunshine State, może przywieź tego słońca, a to taka pogoda dzisiaj. BMW serii 6, rekinek, bardzo pożądany samochód wśród fanów. Kultowe wycieraczki na reflektory. To był dopiero wtedy szpan, jak ktoś coś takiego miał. Piękne skręcane felgi. Jest to 635 CSI bodajże. Zaraz zobaczymy. Nie pomyliłem się. 635 CSI. Tu przedstawiam wam Lincolna Continentala. 76 rok. V8 pod maską. Cała maska, ona ma z 1,5 metra długości. Piękny samochodzik. Kultowe otwierane reflektory. Taki ma fajny wóz. Jo, to patrzcie to. Volvo w limuzynie 740 LE z 68 roku.
Tylko 3 sztuki wyprodukowano. Jest jedna z nich. Ile tam jest miejsca z tyłu jako pasażer? Chyba nie możesz się wywalić. A tam jeszcze chyba są dodatkowe fotele, że możecie siedzieć naprzeciwko siebie. 3 sztuki na cały świat. A tu kultowy Jaguar E-Type 4,2 litra. Takim chyba Bond jeździł, co? Czy nie? A chyba jo. Patrzcie tego Forda. Strasznie nietypowy Ford Ranchero w wersji GT, ale taka inna GT. Niby dwuosobowy, ale z paką. Jedzie Continental. Oldschoolowy amerykański Chevrolecik. Co wy na to? Ilość detali na tym samochodzie. Normalnie to jest przegięcie. Pudełeczko prawdopodobnie jakieś na narzędzia ze skórzanym paskiem. Paka z lodówką z Coca-Coli. Pamiętacie te Coca-Colę w butelkach kultowe? Paka wyłożona drewnem. Dupka też niczego sobie. Nic, tylko wsiadać i jeździć. I nadszedł ten smutny moment, gdzie trzeba się już z wami dzisiaj pożegnać. Mam nadzieję, że się podobało. Mnie osobiście bardzo. Ta różnorodność dzisiaj przybyła wszystko, wygrała. Także dziękuję wam, że dotrwaliście do końca. Zostaw komentarz, zostaw łapkę i subskrybuj kanał, aby zawsze być na bieżąco. A my widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. A tymczasem pozdrawiam was ja, czyli Kuklok. Cześć!